We wrześniu 1939 roku z bombardowanej przez Niemców Warszawy wyruszył transport, w którym znajdował się jeden z najcenniejszych skarbów Rzeczypospolitej. Złote sztaby i monety, które stanowiły kruszcowe rezerwy Banku Polskiego. Tropiony przez agresorów konwój po 10 dniach opuścił granice Polski, lecz był to zaledwie początek niezwykle trudnej, ale i ekscytującej odysei polskiego złota. Jak wyglądały kulisy tego wydarzenia? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Goldsaver, dzięki której możesz kupić złoto bez wychodzenia z domu. Aby zostać właścicielem królewskiego metalu, nie musisz od razu kupować całej sztabki. Dzięki Goldsaver wystarczy, że przeznaczysz na zakupy np. 50 zł miesięcznie. Gdy uzbierasz wartość 1 uncji trojańskiej, Goldsaver przyśle Ci autentyczną sztabkę z wybitym numerem seryjnym. Gwarantem zawieranej transakcji jest firma Goldenmark, oficjalny dostawca kruszców w Polsce od ponad 14 lat. Sama oferta jest niezwykle atrakcyjna. Sztabkę kupujesz bowiem przez cały okres zakupów po aktualnym kursie, dzięki czemu uśredniasz cenę zakupu całej uncji. Aby rozpocząć inwestycje, wystarczy, że założysz konto, a następnie możesz zacząć kupować złoto ile chcesz i kiedy chcesz. Jeśli cenisz sobie regularność, możesz zdecydować się na stałe zlecenie ze swojego konta bankowego, dzięki czemu otrzymasz dodatkowe 0,5% rabatu. Jeśli zarejestrujesz się z naszego linku w opisie, otrzymasz bonus w wysokości 100 zł do pierwszej swojej sztabki. Pamiętaj, że nikt nie zadba o Twoje bezpieczeństwo lepiej niż Ty sam. Wartość rezerw polskiego złota szacowano przed wojną na około 95 ton kruszców w sztabkach, monetach i precjozach o wartości około 463 milionów złotych. W zgodzie ze sprawozdaniem Ligi Narodów z 31 grudnia 1938 roku oznaczało to, że Polska dysponowała prawie trzykrotnie wyższym zasobem złota aniżeli III Rzesza Niemiecka. Nie trudno zatem zrozumieć, że w przypadku ewentualnej wojny polski skarb jawił się jako niezwykle cenny łup. Rezerwy polskiego złota były zdeponowane w kilku miejscach, co z jednej strony utrudniało ich ewentualną grabież, ale z drugiej nastręczało wiele problemów związanych z ich sprawną i szybką ewakuacją. Największa część skarbu znajdowała się w Warszawie, a mówiąc precyzyjnie w siedzibie Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej 10, gdzie zgromadzono niemal połowę polskiego majątku, czyli blisko 193 miliony złotych. Kolejną część polskich rezerw, ponad 100 milionów złotych, zdeponowano za granicą, m.in. w Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Pozostałe 170 milionów znajdowało się w 4 miastach na wschodzie Polski. W Siedlcach, gdzie zdeponowano aż 80 milionów złotych, w Brześciu nad Bugiem, gdzie znalazło się 40 milionów złotych, w Zamościu, który posiadał 30 milionów złotych oraz w Lublinie, gdzie znalazło się ostatnie 20 milionów. Rezerwy zdeponowane w kraju liczyły zatem około 80 ton. Co do powyższych danych, w literaturze istnieją pewne rozbieżności, które dotyczą przede wszystkim owych 100 milionów zdeponowanych za granicą. Historia odysei polskiego złota posiada zresztą sporo niejasności i jeszcze więcej kontrowersji. W dużym stopniu wynikały one ze spóźnienia Warszawy. Gorąca atmosfera ostatnich lat dwudziestolecia i niechybnie nadciągający konflikt niemiecko-polski spowodował, że w kraju pojawiły się głosy dotyczące konieczności wcześniejszej ewakuacji złota z kraju. Niestety ówczesne polskie władze państwowe, przekonane o potędze polskiej armii, bagatelizowały te i inne ostrzeżenia. Zdecydowanie więcej przezorności wykazali przedstawiciele państw bałtyckich, którzy przed wybuchem II wojny światowej zdążyli zdeponować rezerwy złota w takich państwach jak Anglia czy Stany Zjednoczone, zaoszczędzając tym samym sporo nerwów. Przedstawiciele polskiego rządu, teoretycznie stojący na straży polskiej niepodległości, już 5 września podjęli decyzję o opuszczeniu Warszawy i ewakuacji w kierunku wschodnim. Dzień wcześniej podjęto również decyzję o wywiezieniu polskiego złota. Nadzór nad tym niezwykle ważnym zadaniem powierzono byłemu prezesowi Banku Polskiego, pułkownikowi Adamowi Kocowi, który już latem 1939 roku apelował o prewencyjną ewakuację polskiego złota. Dowiedziałem się, że gros złota Banku Polskiego było w kraju, wspominał po wojnie Koc. Wiadomość bardzo niepomyślna, ponieważ waga złota musiała wynosić co najmniej 80 ton. Transportowanie tak dużego ciężaru podczas wojny, po zatłoczonych szosach, podczas ustawicznego bombardowania przez lotnictwo niemieckie musiało zagrażać bezpieczeństwu złota.
Niepokoiłem się, czy w tych warunkach uda się przeprowadzić ewakuację. Jedynie działanie z największym pośpiechem mogło dawać pewne szanse powodzenia, mając wciąż do użycia mosty przez Wisłę. Pułkownik Kotz do tego szalenie trudnego i ważnego zadania otrzymał kilkanaście starych autobusów. Do zadania podszedł jednak po żołniersku, dzięki czemu już 8 września 1939 roku udało się w Łucku zgromadzić transporty z Warszawy oraz Lublina, przez który przejechano 6 września, czyli około 213 milionów złotych. Pojawiło się jednak bardzo ważne pytanie: co dalej? Ilość sensownych opcji była mocno ograniczona. Złoto nie mogło zostać w kraju, to jasne. Ewakuowanie go drogą morską również nie wchodziło w grę. Dostęp do Bałtyku był zamknięty, poza tym królowała na nim niemiecka Kriegsmarine. Pozbawiona większego sensu byłaby również ewakuacja złota do przyjaznej Polsce Łotwy czy mniej przyjaznej Litwy. Oba te państwa, które zdążyły zresztą ewakuować własne złoto, znajdowały się w trudnym geopolitycznie położeniu, w świetle którego polski skarb nie byłby bezpieczny. O najpotężniejszym sąsiedzie na wschodzie, czyli Związku Sowieckim, nikt realnie nie myślał, zresztą jak pokazała historia bardzo słusznie. Polakom pozostawało zatem południe, przy którym graniczyliśmy z przyjaznymi względem Polski Węgrami oraz Rumunią. Węgry, choć niewątpliwie bardzo życzliwe Polsce, pozostawały w sferze wpływów Berlina, a zatem ewakuacja złota w tym kierunku nie wydawała się krokiem rozsądnym. Inaczej przedstawiała się kwestia Rumunii, która nie dość, że była związana sojuszem z Polską, to graniczyła również z Morzem Czarnym, przez które istniała możliwość dalszej ewakuacji polskiego depozytu przez Bosfor i Morze Śródziemne do wybrzeży Francji, czyli głównego sojusznika Polski. Odpowiednią zgodę musiały jednak wydać kręgi rządzące, które same również postanowiły ewakuować się do Rumunii. Tak czy inaczej pułkownik Adam Kotz powierzył dalszą ewakuację złota dwóm ministrom: Henrykowi Floyerowi Reichmanowi oraz Ignacemu Matuszewskiemu. Reichman miał odpowiadać za koordynację transportu na trasie Łuck-Śniatyń. Z kolei Matuszewski otrzymał za zadanie dalszą ewakuację złota do Francji. Do przygranicznego Śniatynia, po przymusowej przerwie w miejscowości Dubno, gdzie na rozkaz wojska przekazano polskiej armii 4 tony złota, Polacy dotarli 12 września 1939 roku. Nazajutrz wieczorem do transportu dołączono pozostałe części polskiego złota, pochodzące z Siedlec, Zamościa oraz Brześcia, i tym samym w jednym miejscu zgromadzono pełnię majątku Rzeczypospolitej, który uzupełniono ponadto skrzyniami zawierającymi dzieła kultury narodowej. Czas naglił, jeszcze tego samego dnia załadowano majątek do pociągowych wagonów, które przekroczywszy graniczny most na Prucie, zostały skierowane do rumuńskiego portu w Konstancy. Złoty transport, od teraz pod wodzą Matuszewskiego i towarzyszącego mu Stanisława Orczykowskiego, czyli głównego skarbnika Banku Polskiego, dotarł w to miejsce 14 lub 15 września. Co do tej daty istnieją bowiem pewne rozbieżności. W tym czasie niemieckie wojska zdążyły okrążyć polską stolicę i prowadzić w jej kierunku bezpardonowy ostrzał, którego ofiarą padały nie tylko cele strategiczne, ale również ludność cywilna. W tym czasie szeroko zakrojone działania prowadziły niemieckie służby wywiadowcze, które słusznie podejrzewały, że polskie złoto znajduje się już na terenie Rumunii. Bukareszt, pytany o te i inne szczegóły, wprowadził jednak Niemców w błąd, mówiąc, że polskiego złota nie ma na terenie ich państwa. Naciski Niemców na rumuńskiego premiera Armanda Călinescu nie ustępowały. Mimo to jednak ten honorowy człowiek nie wyjawił polskiej tajemnicy. Zażądał jednak, aby Polacy pospieszyli się z ewakuacją złota poza granice jego państwa. Na marginesie warto zauważyć, że rumuński premier za swoją nieugiętość względem Berlina poniósł ostatecznie najwyższą cenę, bowiem 21 września 1939 roku został on zamordowany przez przedstawicieli faszystowskiej organizacji Żelazna Gwardia, której członkowie bardzo szybko zasilili rumuński rząd. Duże, choć kapryśne szczęście nie opuszczało Polaków, którym z pomocą w Konstancy przyszli Brytyjczycy, a mówiąc precyzyjnie Robert Brand, czyli kapitan okrętu Iossin, który postanowił pomóc w tranzycie polskiego złota na swojej skądinąd bardzo starej i bezbronnej maszynie, na którą jednak pospiesznie załadowano skarb. Tymczasem major Reichman, którego pożegnaliśmy w Śniatyniu, otrzymał kolejne bardzo ważne zadanie. Otóż musiał zlokalizować jeden z zaginionych transportów Funduszu Obrony Narodowej, który stanowił bardzo ważny element skarbu Rzeczypospolitej. Dobra owego funduszu, powołanego 9 kwietnia 1936 roku, na 3 miesiące przed wybuchem wojny liczyło około 80 milionów złotych. W skład funduszu wchodziły rozmaite dobra przekazywane przez obywateli Rzeczypospolitej na rzecz dozbrojenia polskiej armii.
Ich ewakuacja z Warszawy przebiegała jednak bardzo burzliwie, a jeden z transportów na odcinku Tarnopol-Chorodenka kompletnie stracono z oczu. Reichmann udał się tam 16 września i szczęśliwie odnalazł transport, który podprowadził do przygranicznej miejscowości Kuty, a stamtąd wyruszył on przez Rumunię i Francję do Wielkiej Brytanii. Podobnego szczęścia nie miały jednak inne transporty funduszu. 18 września 1939 roku w Lidzie Sowieci przejęli pociąg z uciekinierami i 2 wagonami zawierającymi tzw. srebrne i złote depozyty funduszu. Sukces ten szumnie odnotowała sowiecka prasa. Część depozytu funduszu znajdowała się również w Wilnie i tam pieczę nad nim sprawował Jan Sierosławski. Dyrektor został aresztowany przez Sowietów, następnie był przesłuchiwany i brutalnie skłaniany do tego, aby wyjawić tajemnice związane z lokalizacją skarbu. Jednakże dyrektor pozostawał nieugięty, za co został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Śmierć dyrektora nie ułatwiła zadania Sowietom, którzy nie odnaleźli części polskiego majątku. Jego ewakuacji podjęto się wraz z opuszczeniem Wileńszczyzny przez Sowietów i przekazania jej Litwie. Z pomocą stronie polskiej w ewakuacji cennego skarbu przyszli Japończycy, a mówiąc precyzyjnie, wicekonsul japoński w Kownie, Tsuune Sugihara. Sugihara miał ścisłe związki z polskim wywiadem, wespół z którym rozpracowywał aktywność Związku Sowieckiego. W listopadzie 1939 roku kontakt z japońskim dyplomatą nawiązali polscy oficerowie, porucznik Leszek Daszkiewicz i pułkownik Michał Rybikowski. Dzięki pomocy wicekonsula udało się wywieźć skarby z Litwy i umieścić je najpierw na terenie Szwecji, a następnie w Ameryce Południowej. Warto jednak zaznaczyć, że ogólna historia skarbu Funduszu Obrony Narodowej stała się przedmiotem politycznych gier po zakończeniu II wojny światowej, w czym niechlubną kartę zapisał generał Stanisław Tatar. Wróćmy jednak do rumuńskiego portu w Konstancy, w którym to 16 września brytyjski okręt podniósł kotwicę, grając tym samym na nosie niemieckiemu wywiadowi. Nie tylko bowiem udało się Polakom załadować całe złoto, ale również wyjść na morze w pewnej tajemnicy. Nie oznaczało to jednak ani końca problemów, ani końca niemieckiej aktywności. Gdy dopłynięto już do portu w Stambule, niemiecka motorówka krążyła ostentacyjnie wokół brytyjskiego statku, robiąc zdjęcia jemu oraz załodze. Atmosfera była strasznie napięta, a statek kapitana Brenta był absolutnie nieprzygotowany do jakiejkolwiek, choćby najmniejszej konfrontacji. Ostatecznie, dzięki interwencji ambasadora Rzeczypospolitej Michała Sokolnickiego, 19 września wydano zgodę na dalszy transport złota, dla którego przewidziano libańskie miasto Rajak. Następnego dnia przystąpiono do niezbędnych prac oraz pożegnań. Przede wszystkim pożegnano życzliwego kapitana Brenta oraz jego okręt, który zakończył żywotność w 1942 roku. Podkreślmy to dobitnie. W tej szalenie trudnej historii, w osobie kapitana Brenta, Polacy znaleźli prawdziwego przyjaciela. Życzliwość Brytyjczyka bardzo szybko stanęła w kontraście z postawą Turków, niewątpliwie inspirowaną przez Berlin. Turcy co prawda zgodzili się na transport polskiego złota, ale równolegle wystawili Polakom rachunek za przewóz na kwotę $30 000. Polska ambasada nie dysponowała jednak takimi środkami, więc pierwszą myślą była sprzedaż złota po bardzo niekorzystnym kursie. Z pomocą znowu przyszedł Sokolnicki, który postanowił zwrócić się z prośbą do prezesa tureckiej filii Shell, Archibalda Walkera, o pomoc. Ten dał zadość prośbie w przeciągu kolejnych 30 minut i pożyczył Polakowi niezbędne pieniądze. Dzięki temu transport mógł ruszyć dalej. Do Libanu złoto dotarło 23 września, dokładnie dzień po triumfalnej niemiecko-sowieckiej defiladzie wojskowej zorganizowanej w Brześciu nad Bugiem. W Rajaku doszło do przeładowania polskiego złota i wysłania go do Bejrutu, co odbywało się pod opieką wojsk francuskich. W samym Bejrucie doszło do podziału polskiego złota na 3 części, zinwentaryzowania go i umieszczenia w ponumerowanych skrzyniach. Po przeprowadzeniu tych czynności skrzynie załadowano na pokłady okrętów francuskiej marynarki wojennej, krążownika Émile Bertin oraz kontrtorpedowców Vauban i Iperville, które dotarły do portu w Toulonie 27 września 1939 roku. Aby uznać całą operację za zakończoną, należało jednak poczekać kilka dni, a mówiąc precyzyjnie do 5 października 1939 roku. To właśnie tego dnia polskie złoto zostało złożone w podziemiach filii Banku Francuskiego w Nevers nad Loarą. Formalnie złoto pozostawało pod polskim nadzorem i wydawało się, że we Francji pozostanie ono bezpieczne. Sytuacja jednak diametralnie zmieniła się wraz z rozpoczęciem
pełnoskalowej konfrontacji francusko-niemieckiej, której efekt był jednak boleśnie zaskakujący. 10 maja 1940 roku Niemcy przystąpili do ataku na Francję. Najpierw zajęli Holandię, Belgię i Luksemburg, a następnie wojska Wehrmachtu przystąpiły do brawurowego ataku od północy, który zakończył się klęską wojsk alianckich i ewakuacją wojsk brytyjskich z Francji. Wspomniane sukcesy pozwoliły Niemcom skupić się na kolejnym celu, jakim było zdobycie Paryża, do którego triumfalnie wkroczono 14 czerwca 1940 roku. Do Nivelles, w którym kilka miesięcy wcześniej ukryto polskie złoto, Niemcy wkroczyli 3 dni później. Polskiego złota tam jednak nie było. Już 22 maja przedstawiciele nowego rządu na emigracji wystosowali apel do Brytyjczyków, a zarazem prośbę o to, aby wywieźć polskie złoto w kierunku Ameryki. Cenny ładunek przetransportowano więc do portu Lorient, gdzie 16 czerwca wespół z aż 200 tonami belgijskiego złota został załadowany na krążownik Victor Schulze. W tym momencie jednak cała historia uległa kolejnej, całkowicie niespodziewanej komplikacji. Otóż transport wcale nie dotarł do Ameryki. Najpierw zawitał w porcie w Casablance, a stamtąd popłynął do Dakaru, gdzie został przejęty przez wojska francuskie, a mówiąc precyzyjnie przez przedstawicieli nowo powstałego marionetkowego państwa francuskiego ze stolicą Vichy. Francuzi posłali złoto dalej na południe, a mówiąc precyzyjnie do oddalonego o 800 km afrykańskiego fortu Key na terenie dzisiejszej Republiki Mali. Sytuacja była niezwykle trudna. Złoto znalazło się bowiem w sferze wpływów Niemców, którzy operowali na terenie Afryki w ramach niemiecko-francuskiej komisji nadzorującej zawieszenie broni między Berlinem a Paryżem. Ewakuowani do Londynu przedstawiciele polskiego rządu w pierwszej kolejności oczywiście zaczęli sobie skakać do gardeł i szukać kozła ofiarnego. W pewnym momencie doszło jednak do trzeźwego głosu pułkownika Adama Koca, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, który stwierdził, że zaufa literze prawa i postanowi tą drogą dochodzić do praw Rzeczypospolitej, do jej złota. Sytuacja ku temu wydarzyła się wprost wyśmienita. Jeszcze przed wybuchem wojny Francuzi złożyli w amerykańskim Federal Reserve Bank kilkaset ton złota. Dyrekcja Banku Polskiego wystąpiła zatem ze skargą do Sądu Federalnego w Nowym Jorku, żądając zabezpieczenia 75 ton złota. Skarga została jednak oddalona, ponieważ Bank Polski nie posiadał swojego prawnego przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych. Duralex sed lex, moglibyśmy powiedzieć, ale od czego są adwokaci? I tak też radca polskiej ambasady, Janusz Żółtowski, postanowił powierzyć tę niełatwą sprawę kancelarii adwokackiej. Pracownicy kancelarii Johna Fostera Dullesa zaproponowali, aby przepisać polskie rezerwy zaufanym Amerykanom polskiego pochodzenia, mianowicie Zygmuntowi Stojowskiemu i Romanowi Majewskiemu. Ci dwaj mężczyźni zażądali następnie z prywatnej stopy zwrotu złota od rządu Vichy. Polacy proces wygrali, a następnie podarowali złoto Bankowi Polskiemu. Ostatecznie doszło również do sytuacji, w której generał de Gaulle jako przywódca tzw. wolnych Francuzów zadeklarował, że oczywiście odda Polakom ich złoto, jeśli oczywiście oni zaakceptują i uznają francuski Komitet Narodowy, na którego de Gaulle stał czele. Na tym teoretycznie zakończyła się cała sprawa. Rząd Vichy nie oddał Niemcom uprowadzonego przez siebie złota, a depozyt pozostał w Afryce do stycznia 1944 roku. Klęska Niemiec i zajęcie polskiego depozytu przez wojska francusko-brytyjskie spowodowały, że wspomniana wcześniej umowa mogła zostać sfinalizowana. W pierwszej kolejności kruszec przewieziono do Dakaru. Złoto zostało wtedy komisyjnie przeliczone. Dopatrzono się wtedy ubytku około 10% ogólnego składu polskiego depozytu. Do dzisiaj nie wyjaśniono zniknięcia tej kwoty. Prawdopodobnie została ona przeznaczona na pokrycie jakichś doraźnych kosztów związanych z funkcjonowaniem rządu emigracyjnego albo z funkcjonowaniem polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Tak czy inaczej pozostałą część ładunku, podobnie jak w 1939 roku, podzielono na 3 części i przewieziono do Nowego Jorku, Ottawy i Londynu. Wojna dobiegała powoli końca, lecz losy polskiego złota wciąż pozostawały zawiłe. Wraz z zainstalowaniem się nowych komunistycznych władz w Polsce i uznaniem tego rządu przez Wielką Brytanię, kwestia własności polskiego złota znalazła się pod znakiem zapytania. Alianci zaczęli dyskutować z Warszawą, zaczęli dyskutować z komunistami na temat zwrotu tego złota i jak się okazało, mieli w tym swój własny interes. Przekazując złoto komunistom, Brytyjczycy zażądali uregulowania polskich długów. Dotyczyły one w dużej mierze kredytów związanych z utrzymaniem polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
Brytyjczyków niewiele przy tym obchodziło, że polski żołnierz przelewał krew również za Londyn. Rozmowy trwały blisko rok. Ostatecznie Warszawa zapłaciła Wielkiej Brytanii 3 miliony funtów szterlingów w złocie, otrzymując w zamian pozostałą część depozytu. Jeśli chodzi o złoto, które znajdowało się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, to ono również zostało przez te państwa przekazane rządowi w Warszawie w 1946 roku, jednakże nie od razu zmieniło swoją lokalizację. Warszawa zdecydowała bowiem o pozostawieniu go w amerykańskich bankach. Ostatecznie w ręce komunistów trafiło około 30% przedwojennego polskiego złota, w tym 4 tony zarekwirowane przez polskie wojsko we wrześniu 1939 roku. Ów ładunek trafił najpierw do Rumunii, a w 1947 roku Bukareszt przekazał go Warszawie. Warto jednak zauważyć, że wszelkie szacunki mają charakter orientacyjny. W 1952 roku doszło również do likwidacji Banku Polskiego, w miejsce którego powołano Narodowy Bank Polski. Złoto, które dotarło do Warszawy, bardzo szybko zostało spieniężone, a uzyskane tą drogą środki zostały przeznaczone na odbudowę polskiej gospodarki, przede wszystkim przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. Wojenny etap w historii polskiego złota teoretycznie dobiegł końca. Upadek bloku wschodniego i wyzwolenie się Warszawy spod wpływów Moskwy otworzyło nowe możliwości dla zaopiekowania się polskim złotem. W 1989 roku rezerwy wynosiły około 15 ton złota. Pod koniec lat 90. wynosiły już ponad 100 ton i nie zmieniały swojego stanu przez kolejne 20 lat. Początek lat 20. przyniósł imponujące zwiększenie polskich rezerw, które w 2021 roku liczyły 231,8 ton złota, by już w lipcu 2024 roku zwiększyć się do 392 ton złota. Złote zakupy trwają i we wrześniu Polska posiadała aż 420 ton rezerw królewskiego metalu, które zdeponowano zarówno w kraju, jak i za granicą. Złoto zawsze oznacza niezależność. Wiedziano o tym wtedy i powinno się wiedzieć również dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik, a ponadto panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Rudolfa Miczkę oraz Michaela Fendricha. Pozdrawiamy również patronów Sznewitchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.